Cześć, nazywam się Ewa Gaczorek i jestem specjalistką do spraw Woodexpert. W dzisiejszym filmie kontynuujemy serię kolekcji mebli Woodexpert, tym razem projektując szafkę RTV. Klasycznie rozpoczynam od utworzenia projektu. Tutaj mogę go dokładnie opisać oraz wybrać jednostki. Zapisuję i wstawiam korpus. Tak jak to w każdym projekcie, określam szerokość, wysokość oraz głębokość korpusu. Tutaj przy podglądzie OpenGL mogę podglądnąć, jakie będą proporcje, określić parametry i kontynuować wstawianie. Tym razem przechodzę do pleców, zostawiam domyślne właściwości oraz przechodzę do wstawiania przegród pionowych. Podzielą mi one korpus na symetryczne części. Tutaj określam ich światło i przechodzę do wstawienia drzwi. W tym przypadku po lewej stronie będą to drzwi lewe. W przypadku drugich całe wstawianie odbywa się w ten sam sposób, natomiast będzie to konfiguracja drzwi prawych, dlatego nie pokazuję już tutaj tego procesu. I przechodzę do wstawiania półek. Z biblioteki Woodexpert mamy możliwość wyboru półek jako zestawów. Mogę określić ilość oraz odległości pomiędzy półkami. Widzę, że wszystkie parametry, które wybrałam, są przedstawione w projekcie. Analogicznie w przypadku prawej części określam te same odległości. I ostatnią półką przegrodą jest półka już z okuciami i wstawiam ją tak, aby znajdowała się pomiędzy tą przestrzenią, pomiędzy zestawami półek. I tak wygląda układ, który zaprojektowałam. Przechodzę teraz do wstawienia akcesoriów. Pierwszymi są uchwyty. Tutaj zmieniam ich szerokość, żeby były one szersze i pozostawiam symetryczne wstawienie elementu. Tutaj jest bardzo ważny element, ponieważ nogi, które będę wstawiała do mojego projektu, jest to element, który został wstawiony przeze mnie wcześniej do biblioteki. Często podczas testowania oraz podczas prezentacji pytacie Państwo o możliwość tworzenia swojej biblioteki, dodawania swoich elementów. Jak najbardziej jest to możliwe, a późniejsze wstawienie odbywa się za pomocą wiązania. Przechodzę teraz do łączników. Wybieram preferowane łączniki, w tym przypadku są to mimośrody i zarówno w przegrodach pionowych mogę obrócić element według osi Z i za pomocą opcji Znajdź ściany wewnętrzne, program sam je wstawia, nie musimy ich wstawiać ręcznie, pojedynczo. Tak samo w pozostałych półkach. I przechodzę do wykonania obróbek. Tutaj widzę wszystkie elementy i wykonuję obróbki, które od razu są wykonywane. Tu widzimy na płycie na wieńcu górnym. I teraz przechodzimy do legend materiałowych. Tak jak wspomniałam w pierwszej części kolekcji, jeżeli chodzi o film ze stolikiem kawowym, stworzyłam tam legendę, którą będę wykorzystywała w kolejnych projektach odnośnie kolekcji. I w tym momencie właśnie wybiorę moją bibliotekę, która znajduje się na bazie danych, którą mogę wykorzystywać w innych projektach. Tutaj będę wykorzystywać w tym przypadku profil, więc dodaję pozostałe elementy płytowe, ponieważ nie wykorzystywałam ich w przypadku stolika. I wykonam też drugi wygląd, drugi wariant kolorystyczny. Mamy możliwość tworzenia kilkunastu wariantów w danym projekcie. Możemy szybko zmienić nazwę, ja tutaj właśnie zmieniam, żeby móc je odróżnić i zapisuję moją legendę ponownie na bazie danych i będę ją wykorzystywać w kolejnych meblach w ramach kolekcji. Przechodzę do nadawania materiałów.
dzięki wyszukiwarce. Jak widać, odbywa się to bardzo szybko. Widzę strukturę płyty po nadaniu materiału nośnego i przechodzę do nadania materiału wykończeniowego. Również przy pomocy wyszukiwarki nie muszę z ręki wybierać płaszczyzn. Określam materiał dla profilu oraz uchwytów. Przebuduję materiał, żeby sprawdzić, jak wygląda mebel w drugim wariancie kolorystycznym. Przechodzę do wykonywania rysunków. Jak widać, również bardzo szybko zostają one wykonane. Na podstawie modelu nic nie wstawiam ręcznie, nic nie uzupełniam ręcznie. Mam również grubości obrzeża oraz generuję listę materiałową. Mogę edytować wartości w ramach listy materiałowej lub promować elementy i również je grupować. Mogę także eksportować dane do CSV, aby odczytać je w Excelu. To tylko kilka z wielu funkcjonalności dostępnych w ramach UdExpert. Zachęcam do śledzenia naszych social mediów. Będziemy dodawać kolejne filmy w związku z kolekcją, opisywać kolejne funkcjonalności. Zachęcam też do przetestowania UdExpert w swoim przedsiębiorstwie. Dziękuję.